Igor Jankę, dzień dobry, to jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Dziś o Stanach Zjednoczonych, o tym jak Ameryka przygotowuje się na rządy Donalda Trumpa, jak zmienia się Ameryka. O tym za chwilę. Jak zawsze chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim Państwu, którzy wspieracie Układ Otwarty, to jest niezwykle ważne. I jeśli oglądacie regularnie ten program, jeśli Was ciekawią moje rozmowy, to zachęcam do dołączenia do tego grona. Możecie to zrobić na moim profilu w serwisie patronite.pl i współtworzyć Układ Otwarty. Bardzo Was do tego namawiam. Pozdrawiam też serdecznie mecenasów Układu Otwartego. Jeśli Państwa firma chciałaby zostać mecenasem, zapraszam do bezpośredniego kontaktu. A teraz zaczynamy. A oto mecenasi Układu Otwartego. Ecovoltis. Firma dostarczająca energię ze stałą ceną aż na 5 lat. Tomasz Wróblewski, Warsaw Enterprise Institute. Dzień dobry. Witam. Spędziłeś w Stanach bardzo wiele lat. Czy te przygotowania w Waszyngtonie, które teraz się działy nie tylko w Waszyngtonie, wyglądają zupełnie inaczej niż przy innych tranzycjach? Niektóre rzeczy są inne i ostatnio byłem w Stanach i rzeczywiście pewne jakby nasilenie pewnych działach jest inne. Natomiast przy każdej wymianie prezydenta, a zwłaszcza jeżeli to jest wymiana tak radykalna, jeżeli chodzi różnice między Partią Demokratyczną a Republikańską, te zmiany są. I tak naprawdę większość Waszyngtonu wyjeżdża z miasta i przyjeżdżają nowi ludzie. Jest to ogromny ruch na rynku nieruchomości. 8% mieszkańców Waszyngtonu głosowało na Trumpa, więc 92 pewnie nie wyjedzie. Samo miasto Waszyngton jest może niewspółmierne, ponieważ to jest dystrykt Columbia, to w większości jednak jest zamieszkałe przez średnio zamożnych Amerykanów, w większości czarnych, często na socjalu, także to akurat nie wiem, czy to jest... Myślę, ale poza tym... Poza, tak. Jeżeli chodzi o Virginia, Maryland bardzo demokratyczne, Virginia po raz pierwszy okazało się, że zagłosowała republikańsko. No, ale samo miasto tradycyjnie było bardzo liberalne. Ale większość lobbystów, większość pracowników Kongresu, większość pracowników Białego Domu, w momencie, jak się zmienia prezydentura, zmieniają się także relacje i stosunki w Kongresie, wyjeżdża. I do ich domów wprowadzają się nowi, odkupują te domy. Duży ruch albo w biznesie. Tak, to jest ogromny ruch. To jest rzeczywiście rewolucyjna zmiana, co 4, czasem co 8 lat. I to rzeczywiście jest duża różnica. Pewne rzeczy są inne. Choćby z tego względu, że Elon Musk i Vivek Ramaswamy, którzy mają tworzyć ten DOGE, czyli program przebudowy administracji amerykańskiej, zapowiadają redukcję zatrudnienia o 75%. I mamy... To tych wyjazdów będzie jeszcze więcej. Wyjazdów, czy w ramach Waszyngtonu i szerokiego tego Beltway przeprowadzek. Natomiast po raz pierwszy mamy do czynienia z taką ilością ludzi z dużym doświadczeniem, prawników, ekspertów, którzy szukają pracy poza administracją. Jest panika w ogóle? Znaczy, nie wiem, czy to jest panika. Ludzie zmieniają zadania. Tak? Gdzieś taki widziałem wpis jednej z firm dużych prawniczych. Mówi, że nigdy w historii, jak jest 20 lat w tym biznesie, nie dostał tylu podań o pracę od tak wybitnych i tak doświadczonych prawników. Znaczy, że ludzie z latami doświadczenia w administracji, to jest umiejętność poruszania się w Kongresie i w Białym Domu, nagle szukają pracy. Zakładają, że zostaną zwolnieni. A wcześniej ci ludzie nie bywali... Nie w takich ilościach. Eksperci, dla różnych obozów? Eksperci, prawnicy, doświadczeni lobbyści zwykle możliwe, że nie mieli aż tak znaczącej pozycji, przesuwali się w jednej firmie z miejsca w miejsce albo w jakiejś agencji rządowej z miejsca w miejsce, ale zwykle mieli pracę. To jest jeden z tych zarzutów, który ma Trump. Znaczy, że tak naprawdę ta oś, ten trzon zatrudnienia
w agencjach rządowych jest cały czas ten sam, że Mhm. ci ludzie przesuwają się nieznacznie w swoich pozycjach, ale tak jak politycy to są wymieniani w Izbie Reprezentantów, w Senacie, w Białym Domu i najbliższe otoczenie prezydenta, tak on twierdził, że ci ludzie na niższych stanowiskach pozostawali. To jest To się co ma my, zmienić. To jest to, na co my ciągle narzekamy i marzymy o tym, żeby się nie zmieniali, żeby była jakaś taka stabilność, żeby była pamięć instytucjonalna. Rozumiem, że Trump chce w Stanach pójść w odwrotnym kierunku i to Znaczy, zmienić. Trump wychodzi z założenia, i to jakby potwierdzają rozmaite badania, że w pewnym momencie ta skostniała instytucja nie jest w stanie się sama reformować. Znaczy, że powstaje trochę jak w Unii Europejskiej, pewien taki wewnętrzny kod zasad i funkcjonowania. I nawet jeżeli przychodzą politycy z jakimiś nowymi pomysłami, to one są rozmywane. Praktycznie są nie do przeprowadzenia, odbijają się od ściany. Także oczywiście masz rację, że dobrze mieć jest tą pamięć instytucjonalną i ludzi doświadczonych, którzy wiedzą, co robią, wiedzą, jak funkcjonuje państwo, ale z drugiej strony, jeżeli nic tam się nie zmienia, to decyzje wyborców, żeby zmienić linię z mniej socjalnej na bardziej prorynkową, kapitalistyczną, są rozmywane. Jakby nie mają wpływu. Nie widać tych różnic w funkcjonowaniu państwa. I to był zarzut przede wszystkim Trumpa. To był też zarzut dotyczący Departamentu Sprawiedliwości, jeżeli chodzi o taką antyrepublikańskie nastawienie tam. I z czego wynikało wiele afer i skandali. To dotyczy na przykład takiej instytucji, którą w ogóle chce Trump zlikwidować, jak Departament Edukacji, Ministerstwo Edukacji, którego nie powinno być. Wiele instytucji miałoby zostać całkowicie zlikwidowanych, bo są niepotrzebne. Samorządność czy stany są znacznie lepiej w stanie to regulować. Także pod tym względem jest wstrząs. Założenie jest, że rzeczywiście będą duże zwolnienia. Wątpliwość jest, czy rzeczywiście zda się 75% pracowników oddelegować, zwolnić. Natomiast żeśmy zrobili w Washington Enterprise Institute takie porównanie poszczególnych departamentów w Polsce i w Stanach Zjednoczonych. Znaczy, jesteśmy krajem, który może być na poziomie 2 stanów amerykańskich albo jednego dużego. Natomiast w Stanach Zjednoczonych pracowników administracji jest jakieś 2,5 miliona, w Polsce jest 1,7 miliona. I na przykład taki Departament Edukacji w Polsce jest chyba 6-krotnie większy niż Ministerstwo Edukacji, niż Departament Edukacji w Stanach Zjednoczonych. I właściwie taką największa różnica, gdzie rzeczywiście Polska odstaje, to jest Ministerstwo Sprawiedliwości, Departament Sprawiedliwości, gdzie w zasadzie liczeni są wszyscy szeryfowie, cała policja federalna, FBI. I to jest większa liczba ludzi niż w Polsce. I armia. Tak, no to oczywiście armia jest większa. Poza tym w zasadzie nasze ministerstwa, można powiedzieć, że są podobne wielkością do amerykańskich. Dlatego jesteśmy mocarstwem, wielkim nikt nie państwem. mówi, że 75% można by z tego wyciąć. Raczej ministerstw tam przybywa niż ubywa. No i to z jednej strony oczywiście jest dla mieszkających w Waszyngtonie panika. Dla jednych panika, dla innych nadzieja. Natomiast z drugiej strony to budzi duże emocje na rynkach finansowych. Tak? Amerykańska gospodarka w ostatnich miesiącach zachowuje się jak pompa ssąca, jeżeli chodzi o pieniądze. Wysysa ogromne fortuny z całego świata. Wszyscy od Indii po Wielką Brytanię, Francję, na Nową Zelandię inwestują pieniądze w Stanach Zjednoczonych w tej chwili. Zakładają, że gospodarka bardzo szybko będzie się rozwijała. Dzisiaj Polska giełda na tym pośrednio też cierpi. No, wszystkie będą cierpiały, a im słabsze kraje, im bardziej przeregulowane, im bardziej zależne od drogiej energii, tym bardziej będą cierpiały. Europa jako taka będzie generalnie, jest na przegranej pozycji. Ona byłaby na przegranej pozycji także za rządów Bidena, bo w zasadzie czy Ameryka subsydiuje tak jak za czasów Bidena, czy Ameryka odchudza i będzie bardziej protekcjonalna. To jest wszystko jedno. Zawsze Europa jest tutaj stratna.
amerykańska gospodarka, jakby amerykańskie giełdy w tej chwili kontrolują 27% wszystkich pieniędzy na świecie, jeżeli chodzi o giełdy. To jest w ogóle nieproporcjonalnie z niczymkolwiek w ich historii. I można mówić o wielu problemach Stanów Zjednoczonych, ale ekonomicznie i gospodarczo to jest potęga. Tak? Gdybyśmy wzięli najbiedniejszy stan, czyli Mississippi w Ameryce, to dochód na głowę jest większy niż w Niemczech. No tak, ale są też olbrzymie koszty życia. Jeśli weźmiemy średnią jakość życia przeciętnego człowieka, to jest już bardziej skomplikowane, nie? Tam ten kapitał jest Jak to liczyć? jednak, wiemy, zgromadzony w bardzo wąskim gronie, bardzo wąskiej grupie ludzi. Mediana kapitału rozporządzalnego, czyli tego, co zostaje nam po wszystkich zapłaceniu za benzynę, energię, kredyty samochodowe, domowe i inne, jest w Stanach Zjednoczonych 52 000 dolarów. Najbogatszy kraj Europy, Luksemburg, mediana jest 49 000. No tak, ale ceny są też dużo wyższe w Stanach Zjednoczonych niż w Europie. No tak, ale nie na wszystko. Wiele towarów jest tańszych. Energia jest tańsza, która jest podstawą ale funkcjonowania. Na przykład służba zdrowia Benzyna jest koszmarnie tańsza. droga. Służba zdrowia zależy. Znaczy, co mierzymy? Czy mierzymy efektywność służby zdrowia, czyli to, na ile jest skuteczna, i gdzie się w życiu znajdujemy. Jeżeli ktoś ma ubezpieczenie, No tak, i ono jest nawet drogie, ono jest ilość ale płaci kilka etapów, tysięcy dolarów. Nie? to prawda, ale z kolei ma prewencyjną opiekę zdrowotną za darmo, ponieważ w ramach tego ubezpieczenia. Ale no, trzeba przyznać, że to nie jest to, że Ameryka nie ma problemu. Tak? Europejczycy żyją dłużej, średnia życia w Europie jest dłuższa, Europejczycy mają więcej czasu. Tak, to są takie dwa wskaźniki, gdzie nam jest lepiej. Jak to mi mówił taki mój znajomy Amerykanin, znaczy Polak, żyjący w Stanach od 40 lat chyba, mówi, wiesz, w Stanach to jest tak, że jak dobrze zarabiasz, to żyjesz znakomicie, nie? Ale jak nie zarabiasz dobrze, to jest fatalnie. To chyba oddaje to chorujesz, dobrze. tak? Bo To tak. w Stanach Zjednoczonych znacznie łatwiejszy jest start. Łatwiej się usamodzielnić i stosunkowo szybko podjąć pracę W i zacząć Kalifornii możesz nie funkcjonować. mieć w ogóle pieniędzy i możesz spać na ulicy i dostawać pieniądze i sobie wchodzić Tak, do sklepu, no i pobierać za darmo towary do $800. I przez to Kalifornia jest jednym ze stanów, który najbardziej podupada. Znaczy i jest w najgorszej sytuacji, jeżeli chodzi o także demografię. Ludzie się masowo wyprowadzają. Ci, których nie stać na wyprowadzkę, mieszkają na ulicy. Także to rzeczywiście, to jest jedyny stan, który przyjął taką europejską formułę i finansowania ludziom życia i organizowania im życia i mówienia im, jak żyć. Jest też niezwykle drogim stanem do życia. Tak, no, ale to jest pewien fenomen. Jak ze stanu, który ma jeden z najpiękniejszych krajobrazów, najlepsze warunki klimatyczne, blisko do oceanu, blisko do gór, spowodować, żeby tylu ludzi chciało się z tego wyprowadzać. Tak, to prawda. Ale wróćmy jeszcze do tej Ameryki przygotowującej się na Trumpa. Czytałem niedawno w Wall Street Journal taki ciekawy tekst o tym, jak firmy przygotowują się, jak zmieniają swoje polityki znaczy w związku ze zmianą rządów, jak zmieniają swoje strony internetowe, jak zmieniają swój język. Nie wiem, na ile to jest powszechne zjawisko. Znaczy to zawsze następuje. Rzeczywiście już ten wołkizm schodzi i teraz będzie coś innego, że już nie będzie najważniejsze to, żebyś miał takie ultra diversity z przewagą mniejszości, które już przestają być mniejszościami w Stanach. Zawsze to zawsze miało miejsce, zawsze to się działo, znaczy, że firmy musiały się przeorientować, zatrudniać nowych lobbystów, zmieniać front. To taka była ich natura i oczywiście, że te firmy lobbystyczne, które są republikańskie, idą w górę. Natomiast teraz faktycznie te zmiany są, zakładamy, że będą znacznie bardziej radykalne. Dla takich instytucji jak większość firm farmaceutycznych, no to będzie chwila testu. Tutaj
sekretarz do spraw zdrowia Kennedy, zapowiada bardzo gwałtowne działania, jeżeli chodzi o rozstrzygnięcia, monopolistyczne zachowania firm farmaceutycznych, podwyższanie cen. Chce wprowadzić przepis, który już wcześniej zapowiadał Donald Trump, że jeżeli w Europie na przykład te same firmy farmaceutyczne ten sam lek sprzedają taniej, to muszą w Ameryce sprzedawać po tej samej cenie. Nie może być tak, że Ameryka będzie finansowała służbę zdrowia. To jak na ironię losu nie jest dobrze dla Europy, ponieważ to oznacza, że co zrobią firmy farmaceutyczne, podniosą ceny leków w Europie. Tam, gdzie mogą. To oczywiście jest tak, że co jest nowego, to nigdy chyba dawno nie mieliśmy takiej sytuacji, żeby tak wyraziste i tak silne firmy i korporacje miały tak dobre relacje z prezydentem. Tak? Nie mówię tutaj o Elonie Musku, który już jest takim kluczowym i który prowadzi swoje własne wojny korporacyjne z OpenAI, prowadzi z Billem Gatesem, mówiłem o Altmanie. Także i on będzie, a ma jednocześnie mieć swoją rolę w administracji. Tak. To jest swoją drogą bardzo kontrowersyjne, nie? Że jeden przedsiębiorca będzie miał ewidentnie oczywiście fory. Odpowiedź na to jest, że takie firmy jak BlackRock za czasów prezydenta Bidena w zasadzie także sterowały decyzjami politycznymi rządu. Także my na to bardziej zwracamy uwagę. Ale jak to mówią u nas, nie można porównywać. Nie można porównać. Mamy tutaj bardziej większe indywidualności. To indywidualności, które robią to na otwartym. Tak? Piszą to na portalu X, kłócą się nawzajem. Ten Musk, który proponował, żeby z Zuckermanem wystąpić razem w klatce w walkach wręcz. Także to są rzeczy, których do tej pory nie mieliśmy. No i jednocześnie taki głęboki słuch Trumpa jednak na interesy biznesu. Znaczy, on jest człowiekiem niezmordowanym. Od rana do wieczora spotyka się w zasadzie z każdym biznesmenem, przedsiębiorcą, którego, jak oni mówią, rozpoznaje, kto on jest. Jeżeli wie, kto to jest, to się z nim spotka. Każdy może się Dobra, ale spotyka się też z tymi, którzy z Doliną Krzemową, no, która nie była trumpowska, raczej była radykalnie antytrumpowska. Miał 2 spotkania z Zuckermanem, miał spotkanie z Zuckerbergiem. Tak. Miał to prawda, to przeczytałem, że z Zuckerbergiem się spotkał. Miał nawet z Altmanem spotkanie, mimo że tutaj ten konflikt z Bezosem. Także to nie jest tak, że się nie spotyka, to niekoniecznie ich słucha, ale wsłuchuje się w głos. Tak? I zakładamy, że te następne 4 lata to będzie dochodziło na całym świecie do bardzo dużych rozstrzygnięć w kwestiach technologicznych, zarówno jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, to tutaj ci, którzy się na tym znają, mówią, że to będą możliwe, że krytyczne lata naszej rewolucji cyfrowej i one poustawiają świat. Też pewnie byłyby niezależne od tego, kto by rządził, tak? Bo to po prostu ta rewolucja się rozpędza. Ponieważ Trump chce tutaj otworzyć zielone światło i stworzyć większe możliwości, to stąd też te pieniądze płyną w takich ilościach do Stanów Zjednoczonych. Kwestia podboju kosmosu, kolejna rewolucja, która musimy założyć, że to będzie się działo i albo przynajmniej zostanie ustawione w tych najbliższych 4 latach tak, że możliwe, że nasz świat też się zmieni i wiele naszych problemów i dylematów z zasobami surowcami naturalnymi, z miejscem do życia, z klimatem, także będą się powoli gdzieś stabilizowały i rozrywały. I to wszystko jest technologia. Tak? I Trump se za cel stawia, żeby Ameryka pozostała liderem. Ameryka dzisiaj jest już liderem, jeżeli chodzi o rynki finansowe i umiejętność, możliwość finansowania tej rewolucji technologiczno-cyfrowej. I po raz pierwszy ma aż tak otwartego prezydenta na te zmiany. Czy były wcześniej te relacje z biznesem poprzednich prezydentów były aż tak głębokie jak Donalda Trumpa? Ja myślę, że czasem były głębsze. Na pewno w przypadku Reagana, na pewno w przypadku Kennedy'ego. Właściwie on był zakładnikiem wielkiego biznesu. Natomiast one nigdy nie były tak na otwartym. Znaczy to, że to się rozgrywa w mediach społecznościowych,
To, że każdy w zasadzie wie, kto się z kim spotyka, gdzie, jak wyglądają te rozmowy, że ci przedsiębiorcy także już nie skrywają się, nie ukrywają tych spotkań, mówią o czym A to wręcz było. chcą pokazać, tak, Tak, że ja tak. byłem. To jest chyba coś nowego. Znaczy, że tu widzimy, że to się tworzy. W Europie relacje biznesu z politykami są jeszcze ściślejsze, tak? Bo to jest taki wesoły autobusik, że się wymieniamy. Jedni są w biznesie, idą do polityki, potem trochę posiedzą, pójdą do Parlamentu Europejskiego, Parlamentu z powrotem do biznesu i tak to się kręci i nikt na to nie zwraca uwagi, dlatego że głośno się o tym nie mówi. No tak, ale te biznesy nie są aż tak wielkie i ci ludzie nie są aż tak potężni, tak? No nie ma u nas Bezosów. Tak, coś za coś. Żeby ta administracja mogła być wielka, biznesy nie mogą być tak duże, są regulowane. Sojourn, który będzie komisarzem do spraw handlu w Unii Europejskiej, zapowiada Europa pierwsza, tak? Like America first, let me Europe first. I także chce tutaj wprowadzać daleko idące zasady protekcjonizmu. No, oczywiście można, tylko że Europa, jak powiedzieliśmy sobie, jest generalnie na straconej pozycji. Znaczy ta przewaga, przepaść między Ameryką a Europą cały czas rośnie, zarówno jeżeli chodzi o takie twarde dane ekonomiczne, giełdowe, jak i właśnie nakłady na rozwój technologii, wielkość biznesu. To jest tak, że my w Europie mówimy, że będziemy coś zmieniać, a Ameryka to robi, prawda? To wykonuje. My mówimy o tym, że trzeba się przyjrzeć pieniądzu cyfrowemu czy kryptowalutom, a Ameryka wprowadza najnowsze innowacje, rozwiązuje najbardziej skomplikowane problemy blockchainowe i wprowadza je momentalnie w życie. Tak? A potem się zastanawia, czy to nie jest groźne dla rynku. Europa najpierw się zastanawia, czy to nie jest groźne, dochodzi do wniosku, że nie wiadomo, w związku z tym tego nie robi. To samo ze sztuczną inteligencją. Także ta przepaść także mentalna w podejściu do rynku, w rozumieniu tego, co jest tą siłą napędową, jest główna. No i będzie jeszcze większa z przyjściem Trumpa, no bo tu Biden jednak i administracja Bidena mentalnie była inna i pod tym względem... Kwestia klimatu, znaczy bardzo daleko idące restrykcje nakładane na biznes, konkurencyjność, ich rozwój dla ochrony klimatu, podczas gdy Stany Zjednoczone zapowiadają, czy Donald Trump zapowiada daleko idącą deregulację, odejście od nie tylko porozumień paryskich, ale także większości tych wyłączeń, które były w Stanach Zjednoczonych, ponowne wydobywanie na ziemiach rządowych i na przybrzeżnych zasobach ropy, że Donald Trump mówi, że Ameryka chce być największym na świecie eksporterem energii i jednocześnie mieć ją najtańszą na świecie. Tak? To nie wiem, czy to się uda, czy będzie największym, natomiast jest to wiadomość ze wszech miar zła, nie tylko dla Europy, dla której będzie te różnice w cenach energii będą ogromne, ale także dla Rosji, bo jeżeli ta energia będzie tańsza i będzie jej tak dużo, to także dla nich będzie mniej pieniędzy na finansowanie wojny. A jeszcze wracając do tych zmian kulturowych, czy twoim zdaniem one pójdą głęboko, czy to będzie tak duży koniunkturalizm tej części biznesu i też zmienia się atmosfera w Ameryce? Czy ona się zmienia, czy się nie zmienia? Tylko... Znaczy, czy ten wołkizm rzeczywiście się kończy? Czy... Tak dobry wynik Trumpa to jest raczej reakcją na pewne wariactwa, które następowały w Stanach Zjednoczonych. Pewne anomalie, nie wiem, tych mężczyzn, którzy mogli konkurować z kobietami, brać prysznic w samych przebieralniach. To, że w szkołach uczono krytycznych teorii seksu, krytycznych teorii rasy, które tak naprawdę napuszczały jedne dzieci na drugie i siały nienawiść. To jest reakcja na... To nie jest tak, że konserwatyzm jako idea jest jakąś ideologią. Konserwatyzm nie jest ideologią, tylko konserwatyzm jest takim narzędziem do oceny procesu przemian. Jeżeli te przemiany idą zbyt daleko i zbyt szybko
i te zmiany powodują, że to, do czego przywykliśmy, nasza obyczajowość, wartości, normy codzienne są poddawane takiej ogromnej presji, to wtedy konserwatyści dochodzą do władzy. Konserwatyzm zawsze jest reakcją na coś, na zbyt szybko idące zmiany. Cała cancel culture, tak? Cenzura mniej czy bardziej formalna. Sposób promocji kariery w korporacjach, gdzie bardziej liczy się rasa, płeć, a niekoniecznie liczy się sam doświadczenie, wiedza pracownika. No? To spowodowało tak duże napięcia wewnętrzne i podziały, że zaczęto sięgać po tych, którzy mówili, że to jest jakieś wariactwo, tak? Znaczy, że musimy wrócić na normalną ścieżkę. Konserwatyzm nie mówi o tym, żeby wprowadzać średniowiecze, jak niektórzy twierdzą, tylko mówi, czy nie wpadamy w średniowiecze, czy w jakieś zabobony, przyjmując całkowicie niesprawdzone teorie i sposoby zarządzania państwem, które mogą tylko doprowadzić do większych szkód niż... A czy twoim zdaniem to wpłynie na taką też kulturę korporacyjną tych wielkich firm, których te zasady były bardzo silne, tak? Znaczy byli promowani zwłaszcza w różnych stanach, tak? Ale my właśnie o Kalifornii słyszałem wiele tych opowieści, tak? I można było o nich czytać w wielu miejscach. No, że wręcz nie można było publicznie się przyznać nie do takich poglądów i do głosowania na taką osobę, a były w firmie, w której, nie wiem, wręcz zrzutki na pewne cele były no nieobowiązkowe, ale jak tego nie zrobiłeś, to mogłeś mieć problem. To było widoczne, że tego nie zrobisz. Czy twoim zdaniem takie rzeczy się będą teraz zmieniać, czy już się zmieniają? To jest, jak mówię, pewien proces. No, byłem najpierw w Nowej Anglii, w Bostonie, w Rhode Island, to kiedy mówiłem, że stamtąd ja lecę do Teksasu, to mi mówili profesorowie Harvardu, ludzie, którzy wydawały się otwarci, mówi, ale po co? Przecież tam są ludzie, którzy mogą głosować na Trumpa. No kiedy pojechałem do Teksasu... Widziałeś takich? Jak wyglądali? Pojechałem do Teksasu, to z kolei oni mówią już takim bardziej otwartym językiem, mówią, że mówi tak, tam byłeś, mówi, no oni wszyscy na tą prostytutkę chcą głosować. To chodziło o Harris. Tak? Także te różnice są i one są głębokie, one tak łatwo nie zostaną zasypane. To, co Donald Trump mówi, to poprzez dialog, poprzez otwarcie, poprzez dyskusję, znoszenie cenzury, jesteśmy w stanie się porozumieć. Poprzez otwarcie znowu pewnych kanałów mobilności społecznej. No, też nie było dialogu. Jego język też nie był językiem łagodności. Język jest dialogu. No, teraz. Ale nie trzeba być, można nie być łagodnym, ale tak długo jak są kanały do komunikacji otwarte, tak długo jak można rozmawiać, jesteśmy bezpieczni. Problem z tym, co zaczęło się dziać już jeszcze za czasów Obamy, Bidena, to, że te kanały dyskusji były zamykane. Zarówno w mediach, które były bardzo jednotorowe, a jeżeli ktoś pojawiał się, tak jak w New York Timesie, redaktor, który dopuszczał krytyczne opinie, to został zwolniony i New York Times przepraszał, że polemiczne teksty na temat woke właśnie znajdowały się na łamach tej gazety. To nieważne, jaki jest ton. Ton może być bardzo sympatyczny, ale jeżeli dopuszczamy tylko jeden głos, po to, żeby się nie kłócić, to nie jest dialog. My czasem mylimy ton z otwartością, bo ktoś może mówić w sposób nieprzejrzysty, brutalny, czasem nawet wulgarny. Ale tak długo, jak ta osoba może być skonfrontowana, tak długo, jak ta osoba może być zasypana kontrargumentami i widz, słuchacz może wyrobić sobie zdanie, tak długo jesteśmy bezpieczni. To prawda, ale jak ja pamiętam, jak oglądałem Fox News i 5 osób dyskutowało i było 4 osoby o jednych poglądach, a jedna o przeciwnych, więc po tej stronie konserwatywnej... To też nie jest problem, dopóki masz różne stacje telewizyjne. Fox News dość późno zaczął funkcjonować w tej mediosferze.
Problem był wtedy, że większość mediów mówiło tym samym głosem. My to po części mamy w Polsce. Tak? Dopiero teraz kształtują się media, które są bardziej prawicowe i jeżeli zwrócisz uwagę, to zawsze zarzut jest taki, że oni są prymitywni, że nie umieją się wysławiać albo mówią nieprawdę, albo manipulują faktami. Już pomijam, czy druga strona nie manipuluje. To nawet jeżeli to jest prawda, to tak długo, jak możemy się konfrontować i mieć media z jednej strony i z drugiej, jesteśmy bezpieczni. Gorzej, kiedy tego nie ma. Gorzej, jak wszystko będzie jak telewizja publiczna. Czyli Nie, to jest gorzej, ale to też nie jest dobre, jak są dwie paralelne rzeczywistości, które nie przystające do siebie. Jedna pokazuje, że wszystko jest białe, druga, że czarne, ze średnia. Media, ale ludzie są pomiędzy. Prawda? Także to jest jeden z tych zarzutów. I teraz jeszcze raz, ktoś, kto jest agresywny w wypowiedziach, ktoś, kto jest wulgarny, ktoś, kto brakuje mu argumentów, podnosi głos, nie on jest niebezpieczny. Niebezpieczny jest ten, który mówi miło, ciepło, a nie pozwala tamtym mieć głosu. Nigdy w państwach autorytarnych, faszystowskich czy komunistycznych media nie były agresywne, bo nie musiały, bo mieli jedyny tylko To prawda, prawdziwy to prawda. głos. Ale ja tylko mówię o tym, że do tej pory i w Polsce, i w Stanach, w tych mediach takich tych żyjących w swoich bańkach dominuje jedna bańka, a nie pluralizm, tylko ostry język. Nie? No, tak jak w Polsce, w mediach prawicowych i mediach nieprawicowych mówi tylko jedna bańka, tak Fox News i w CNN są lustrzanym odbiciem siebie. Ja nie jestem do końca przekonany, bo to jest decyzja potem właściciela, czy chce dopuszczać innych do swojej stacji. Tak? Natomiast czego chce widz? Tak? Żeby on mógł zdecydować. Dlatego też chyba to jest tak, coś się stało w przestrzeni medialnej, że programy takie jak twój stają się popularne, ponieważ jest jakiś większy wybór, tak? Pewna nieprzewidywalność. Są różne głosy i ludzie łatwiej mogą też konfrontować. Nie musisz oglądać całego dziennika telewizyjnego, żeby się dowiedzieć, co się działo na świecie. Tak, bardzo dziękuję. Staram się jak mogę. Wróćmy do Stanów. Jaka zaczyna być Ameryka Trumpa i jaką ona będzie? I na poziomie kulturowym i gospodarczym. Znaczy gospodarczym to powrót do twardego kapitalizmu, czyli przede wszystkim rozwój przedsiębiorczości, deregulacja, jeszcze raz deregulacja i redukcja podatków. Tym razem te cięcia podatków nie będą aż tak drastyczne jak za poprzedniego Trumpa, ponieważ wiele z nich już zostało wprowadzone i one tak naprawdę zostaną tylko przedłużone. Natomiast na pewno deregulacja, ograniczenie kosztów funkcjonowania państwa, większe nastawienie się na zbrojenia, czyli odbudowa potęgi zbrojnej, technologicznej, czyli znowu inwestycje w rozwój technologii zbrojeniowej, przygotowanie się do konfrontacji, czyli stara zasada, zbudujmy najpotężniejszą armię, z którą nikt nie będzie chciał się konfrontować, ale jednocześnie jak mniej interwencjonistyczna polityka zagraniczna, znaczy jeżeli chodzi o działania Stanów Zjednoczonych, co nie znaczy, że rezygnowanie z pozycji Ameryki. Wczoraj, chyba czy przedwczoraj, Donald Trump powiedział, że jeżeli kraje Brexitu będą podważały siłę dolara, BRICS-u będą podważały siłę dolara, to nałożymy na te kraje 100% cła dodatkowe. Tak? To dla świata i dla wymiany handlowej nie jest dobre. Natomiast możliwe, że jest nieuniknione, ponieważ te zmiany i dysproporcje już są tak głębokie, że społeczeństwa w tych państwach, które zostały globalizacją najmocniej dotknięte, jak Stany Zjednoczone, już dalej tego nie będą tolerować. Jest taki ekonomista Michael Pettis. On napisał książkę o wojnach. Każda wojna handlowa jest wojną klasową. Znaczy, że wojny i protekcjonizmy
nie wynikają z tego, z geopolitycznych układów, tylko z presji i nacisku społeczeństwa. Globalizacja, gdzie został równowaga międzynarodowa została zachwiana, to jest na co zwraca uwagę Pettis, gdzie kraje takie jak Chiny, ale także i Niemcy, bo Niemcy są tutaj pod ostrzałem, wykorzystując rozmaite narzędzia do budowania swoich przewag. W przypadku Chin to tania siła robocza, niestosowanie się do regulacji Światowej Organizacji Handlu, czyli nadużywanie, kradzieże patentów, rzeczy, które znamy. W przypadku Niemiec wykorzystywanie euro jako narzędzia do zaniżania cen swoich produktów spowodowały, że Michael Pettis nazywa to odwróconym kolonializmem. Spowodowały, że kraje takie jak Stany Zjednoczone, Wielka Brytania zadłużyły się masowo w Chinach i w Niemczech. Ich obligacje stały się takim narzędziem do podporządkowania sobie tych krajów najwyżej rozwiniętych. I on to porównuje do tego, co się w Chinach stało w XIX wieku, po wojnach opiumowych, kiedy tak naprawdę kraje zachodnie, a zwłaszcza Wielka Brytania, siłą co prawda, a nie narzędziami rynkowymi, ale zmusiły Chiny do tego, że kupowały ich droższe produkty, a same musiały ciężko pracować na państwa kolonialne. I mówił, że to jest taki odwrócony proces. Nie? To jest dość popularna myśl w tej chwili w Stanach. Ten kolonializm, o czym u nas się w Polsce w zasadzie nie mówi, i że Trump jest zdecydowany to odwrócić. Michael Waltz, doradca do spraw bezpieczeństwa w przyszłym rządzie Trumpa, zwraca uwagę, że mówi, nie jesteśmy protekcjonistyczni. My nie chcemy barier handlowych, ale nie możemy pozwolić na to, że w ten sposób traktowany jest amerykański pracownik, amerykańskie firmy. Musimy to odwrócić. No i teraz to oczywiście mamy całą sekwencję tego. Tak? Europa, która czuje się tutaj wywołano do tablicy i grożą nam w Europie 10 do 20% sankcji amerykańskich, odpowiada, że będzie dawała cła odwetowe. Oczywiście to jest jakiś pomysł, natomiast problem Europy nie polega na tym, że nasze produkty się nie sprzedają, tylko problem polega raz, że mamy wyższe cła na amerykańskie produkty niż Ameryka na europejskie. Można by na dzień dobry to wyrównać, ale wewnętrzne siły polityczne są takie, że tego nie zdołamy zrobić. Znaczy to lobby wewnętrzne w poszczególnych państwach nie pozwoli na to. To jest raz. I tu jest więcej graczy, Tak. możemy się umówić. Dwa, że dla Ameryki cła to jest tylko jeden element tej polityki. Największy, najważniejszy to jest deregulacja, niższe podatki i napędzanie przede wszystkim wzrostu gospodarczego takimi zwykłymi, naturalnymi mechanizmami rynkowymi. W Europie tego nie mamy. Nie ma pomysłu redukcji podatków. Wręcz przeciwnie. Mówimy o podnoszeniu podatków dla wspólnego zadłużenia się, żeby walczyć ten pomysł Dragiego, żeby się dalej zadłużać, żeby tworzyć jakieś fundusze, które będą wszystko inwestowały. Czyli brniemy w ten taki coraz większy protekcjonizm, nie mając narzędzi, mechanizmów prorozwojowych. I to jest chyba najgroźniejsze. Porozmawiajmy chwilę o bezpieczeństwie. Wspomniałeś o armii, no ale nie możemy nie porozmawiać o tym, co nas bezpośrednio dotyczy, czy pośrednio w wojnie na Ukrainie. Na ile dzisiaj, twoim zdaniem, wokół Trumpa rośnie zrozumienie, czy jest zrozumienie, dlatego że Ukraina jest powiązana, znaczy sytuacja na Ukrainie jest powiązana z sytuacją, z potencjalnym rywalizacją chińsko-amerykańską, że jeśli tutaj Ameryka, Zachód przegra, to będzie miało wpływ na ewentualne zachowania Chin, czy też dominuje przekonanie, że to są dwie niezależne od siebie rzeczy, a są jakby w jego otoczeniu ludzie o różnych poglądach, tak? Tak, no. I co na dziś wygląda, bo oczywiście za 2 tygodnie być może dowiem się czegoś więcej, ale rozmawiamy w poniedziałek, 2 grudnia. Znaczy, nie sądzę, że tu będą jakieś zmiany.
generał Kellogg, zanim został dokooptowany do administracji przyszłego prezydenta Trumpa, był jednym z twórców tego projektu 2025 i tam ta część dotycząca Ukrainy, Europy Środkowej była w dużej mierze przez niego tworzona albo przez ludzi, których on też dobierał. I tam nie ma ani słowa o tym, żeby nie oddawać Ukrainę, czy poddać Ukrainę, czy dogadać się z Rosją. Takie zarzuty się pojawiają. Mamy taką tendencję w wielu państwach w Europie do wyłuskiwania co bardziej radykalnych albo nieodpowiedzialnych wypowiedzi jakichś ludzi wokół administracji, wyrywania tego z kontekstu i budowania na tym teorii, która ma sugerować, że Trump będzie tym, który nas zdradzi. Niczego takiego nie ma. Pojawia się raczej sugestia, że Stany Zjednoczone powinny wreszcie uporządkować to. Kellogg mówi o 3 wariantach w tym projekcie 2025, ale żaden z nich nie mówi o tym, że można, i to jest jakby pierwsze zdanie, nie można nagrodzić żadnego państwa agresora ziemią, którą zdobył, tylko dlatego, że jest w tej chwili silniejszy. Tak? Znaczy, że to nie wchodzi w grę. I to jest w tym dokumencie. Oczywiście on nie jest obowiązujący dla Donalda Trumpa, chociaż większość tych projektów, jak eliminacja Departamentu Edukacji, jak zmiany w Ministerstwie Zdrowia i Sprawiedliwości, to idą po myśli tego projektu jak na razie. Ale oczywiście nie jest to zobowiązane, no, ale to, że pisał to Kellogg, który dalej będzie w administracji, to jest jakaś ciągłość. Druga rzecz to jest zarzut, który Mike Waltz stawiał przed wszystkim administracji w takim długim wywiadzie dla National Public Radio. I on mówił, że kiedy wybuchła wojna i to jak się prezydent Biden zachował, jeżeli chodzi o Ukrainę, to był aż wzruszony, że był pełen uznania, był dumny ze swojego prezydenta, mimo że daleko mu ideologicznie do niego. I twierdził, że tak powinna się zachować Ameryka, momentalnie, bez zastanowienia wesprzeć Ukrainę. Mówi, potem zaczęły się problemy, bo nigdy nie powstała strategia, jak my chcemy, żeby ta wojna się skończyła. Co tam się ma stać? On mówi, że to było naturalne, że to tak od razu nie mogło powstać, że trzeba było się temu przyjrzeć, to lepiej zrozumieć, ale mieliśmy wszystkie dane wywiadowcze, mieliśmy wszystkie informacje, mieliśmy wszystkich sojuszników po naszej stronie i żadnej próby wypracowania strategii. Bo jedno jest pewne, mówi, każda wojna gdzieś musi się skończyć i trzeba mieć na to pomysł. Tutaj administracja Bidena, i to jest zarzut Kellogga, działała czysto polityczny sposób, bardziej nastawiała się na wykrwawienie rosyjskiej armii i to było coś, miało ewentualnie osłabić tą relację z Chinami. To był jakby dar z niebios, że można wykrwawić rosyjską armię, przejrzeć jej sprzęt, zniszczyć większość tego wartościowego rosyjskiego sprzętu i nie stracić ani jednego żołnierza. No tak, kto się zastanowi, jakieś te 30 lat temu to było marzenie zimnowojennych przywódców. I to się udaje. Nie? Większość ludzi wokół Bidena to są dowódcy zimnowojenni. Politycy, generałowie zimnowojenni. I dla nich już samo to była wygrana wojna. No i to się udało. Ale tam nie było planu. Co dalej? Co dalej ma być? Tak. I to jest główny zarzut Trumpa. I teraz, że ta wojna... Waltza. Że ta wojna musi się skończyć przy stole negocjacyjnym, to nikt nie ma wątpliwości. Wojny kończą się nie wtedy, kiedy któraś ze stron wygrywa, ale w momencie, kiedy wszystkie strony wygrane się dogadały, jak ma wyglądać świat. I tutaj tego nie było. Tak? I propozycja wychodzi jakaś od Trumpa. Co ma być tak? Czyli nie można nagrodzić Rosji terytoriami. Trzeba znaleźć tutaj jakiś kompromis. Możliwe, że skończyć działania wojenne, stworzyć strefę buforową, ale nie kończyć wojny. Czyli takie rozwiązanie koreańskie, tak? Gdzie w zasadzie wojna się nigdy nie skończyła,
ale nie bardzo jest jak ją prowadzić. I poszukanie takiego rozwiązania, bo inaczej to stworzymy takie dzikie pola na przedmieściach Unii Europejskiej, niekontrolowane. Za chwilę te armie zmienią się w jakieś bezskładne bandy z jednej i z drugiej strony, które będą się atakować. Coraz więcej ludności cywilnej zacznie uciekać i doprowadzimy to do sytuacji kompletnie No niekontrolowanej. tak, ale pytanie o gwarancję bezpieczeństwa, którą Zełenski mówi, która jest najbardziej racjonalna, tak? Członkostwo w Pakcie Północnoatlantyckim. No tak, no i to jest, to o tym jest dyskusja. I myślę, że to, czy będzie komu dawać te gwarancje, to trochę zależy od tego, kiedy ta wojna się skończy. Powiedzieć dzisiaj, że damy gwarancję, nie mając gwarancji, że ta wojna się skończy, jakie będzie to państwo? to jest trudne. I uważam, że to jest postawione na głowie. Że najpierw powinniśmy doprowadzić do zakończenia tej wojny, a potem zastanowić się, jak budować tą równowagę. No, Argument, który... Wiesz, patrząc sobie z boku, tak, z punktu widzenia ukraińskiego, powiedzenie, zakończmy wojnę, a potem się zastanowimy, tak, co dalej. No, to jest kluczowe, co dalej, bo zakończenie wojny nie da im spokoju. Gdyby dało, to byłoby świetnie, ale wiemy dobrze, że nie da tylko wtedy, jeżeli będą... Stąd jest ta mowa o tej strefie buforowej, tak, z wojsk europejskich. No, Trump mówi, że nasze wojska już tam nie pójdą. Natomiast argument, także kontrargument przeciwko temu, co mówił Biden i Blinken, a co teraz mówi Kellogg, to, że im dłużej ta wojna trwa, tym bardziej wzmacniamy Chiny, ponieważ tą Rosję wpychamy już im całkowicie w objęcia, tak? I nie jesteśmy w stanie już dalej tym zarządzać. Także ona z punktu widzenia Ameryki dalej nie ma sensu. Oczywiście to jest inna perspektywa, bo mówimy o perspektywie Ukrainy, która będzie inna, i perspektywa Stanów Zjednoczonych, która będzie inna, perspektywa Polski będzie jeszcze inna, prawda? Także to jest tak samo dotyczące coś, o czym w ogóle nie rozmawiamy już w Polsce, o tym Międzymorzu, czy tam Trójmorzu, a bardziej już Międzymorzu, między dwoma morzami, o czym bardzo dużo rozmawiają środowiska wokół Trumpa, a w ogóle się nie rozmawia o tym w Europie, tak? Gdzie słabe Niemcy, słaba politycznie Francja, coraz mniej ma do zaoferowania Europie. A coraz więcej ma ta północno-wschodnia flanka. I nie ma właściwie pomysłu, kto i na czym i według jakich wartości mamy tą Europę odbudowywać. I stąd też takie zdziwienie Amerykanów. Znaczy, jak możemy się dać wsysać w tą otchłań nicości, która nam idzie z Niemiec. Tak? Niemcy są w tak bardzo poważnych tarapatach politycznych, społecznych, ekonomicznych i nie ma tam jak na razie siły politycznej, która by nam mówiła, dała nam pomysł wyjścia z tej opresji. Raczej CDU coś tam, ale generalnie wygląda, poza CDU mamy AfD, mamy Sarę Wagenknecht. Ja obserwuję i SPD, które no wiadomo. Od ponad 4 lat w Brukseli, jak się zachowują Niemcy, to są inni ludzie. Znaczy to dla mnie jest szok. Znaczy to są na tych spotkaniach najgłośniejszymi krytykami, krzyczącymi już, nie tylko mówiący, zawsze ci Niemcy, którzy mówili a propos tego spokojnego głosu i ciepłego, to zawsze, jeżeli ktoś mówił ciepłym, miłym głosem, to zawsze byli Niemcy, bo nie musieli się też niczego bać i nie mieli specjalnie opozycji, a teraz krzyczą. I krzyczą na Komisję Europejską, i krzyczą na wszystkie rozwiązania, nie dyskutują, denerwują się Niemcy, Austriacy. Także tu ja obserwuję te zmiany takie psychologiczne, które zaszły w Europie. Większość rzeczy, na których wyrósł Trump, dzieje się w Europie. Mówienie, że Ameryka jest czymś innym od Europy, jest bardzo ryzykowne. Kwestia emigracji, tak? Czyli powstrzymanie chaotycznego, niekontrolowanego napływu ludności, której nie jesteśmy w stanie wchłonąć ani kulturowo, ani politycznie, ani ekonomicznie, było tak dużym zagrożeniem dla poszczególnych, że Amerykanie zdecydowali się wybrać Trumpa. Te dziwactwa, o którym mówiłem,
wymyślanie sobie nowych płci i narzucanie ludziom zachowania. To mamy też w Europie. I wreszcie przeregulowanie gospodarki na jeszcze większą skalę w Europie niż w Ameryce. To są 3 rzeczy, dla których Trump wygrał i 3 rzeczy, które uważam, że w Europie też zdecydują o jakiejś dużej przemianie. Ameryka na pewno jest w momencie bardzo dużej przemiany i o tej przemianie będziemy na pewno rozmawiać w Układzie Otwartym. W Europie też, ale tu jeszcze to inna historia na wiele innych rozmów. Tomku, bardzo serdecznie Ci dziękuję. Ja dziękuję. Dziękuję Państwu. Ciekaw jestem, co Wy sądzicie na ten temat. Napiszcie, jaka Waszym zdaniem będzie Ameryka i czy ta Ameryka Trumpa będzie dla nas bardziej korzystna, czy będzie bardziej trudna. Na pewno będzie dużym wyzwaniem. Czekam na Wasze głosy. Jeśli podobała Wam się ta rozmowa, to rozważcie proszę wsparcie Układu Otwartego na patronite.pl. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie. Do widzenia. Nagraj to w blisko.